Kiedy jakieś dzieło, twór czy gra ma zbyt dużą uwagę czy tak zwany hype, to najczęściej bardzo niechętnie się temu przyglądam czy kompletnie omijam daną rzecz, bo po prostu za dużo się o niej mówi i bardziej mnie irytuje niż ciekawi. Jednakże ten tytuł odkryłem czy usłyszałem o nim dużo wcześniej, zanim zaczęło się robić o nim głośno. Gdy w końcu dobrałem się do tej gry i ją ukończyłem, to stwierdziłem, że to jeden z najlepszych tytułów, w jakie grałem, a tym, co najbardziej utkwiło mi w pamięci, są niesamowita historia i postacie. Pora więc, bym opowiedział wam o Clair Obscur Expedition 33, a zatem witajcie we wrażeniach z... Ku mojemu zaskoczeniu gra trafiła do Xbox Pass i dzięki temu mogłem tę grę przetestować. Chwilę czekała na odpalenie, bo zagrałem w nią może z 5-6 miesięcy po jej premierze, ale nigdy nie miałem potrzeby odpalania jakiejś gry w ten sam dzień czy chwilę po jej wyjściu na rynek. Już pierwsze godziny spowodowały, że czułem, że wsiąkam w ten tytuł oraz że w całej tej historii będzie wiele wątków, ale i zaskoczeń. Jak się potem okazało, nie myliłem się. Historia opowiada o tym, że co roku mieszkańcy Lumière patrzą jak tak zwana malarka na wielkiej ścianie maluje liczby. Idą one coraz niżej i w chwili rozpoczęcia gry widnieje tam liczba 34, lecz po poznaniu pierwszych postaci oraz spacerze w mieście przyglądamy się, jak wielka postać skreśla starą liczbę i rysuje numer 33. Nagle następuje zjawisko, które nazywają go marsz i oznacza to, że ludzie, których wiek jest równy liczbie na ścianie malarki, nagle znikają. Aby ją powstrzymać, stworzono tak zwane ekspedycje, które co roku wyruszają, by spróbować powstrzymać malarkę. I jak się domyślacie, to już trochę trwa, a tajemniczej postaci nadal nikt nie powstrzymał. Wyrusza więc kolejna ekspedycja o numerze 33, w której w skład wchodzi Gustav oraz Mael, którzy towarzyszą nam już od początku gry. W trakcie dojdą jeszcze inne postacie, ale nie chcę zdradzać się za dużo. Gdy wyruszamy w stronę malarki, to lądujemy na wyspie i czeka nas sporo drogi do przejścia do samej antagonistki. Co czeka nas po drodze? Wiele potworów i bestii, które będą chciały nas zabić za wszelką cenę. A jak wygląda tu walka? Gra jest turowa, więc odbywają się tu walki 3 na 3. Każda z naszych postaci ma unikalną mechanikę walki oraz umiejętności, więc mamy spory wachlarz możliwości, w jaki sposób zbudujemy drużynę oraz same postaci. Gra jest też RPG-iem, więc co poziom rozdajemy punkty w konkretne statystyki, zwiększając siłę, obronę, szanse na krytyczne obrażenia i tak dalej. Każda z postaci może też dzierżyć lepsze bronie, ale trzeba nadmienić, że każdy ma określony typ broni. Dla przykładu Gustav ma miecz i pistolet, a Mael rapier, więc możemy im zmieniać bronie na lepsze, ale tylko określone typy. Mamy też drzewka umiejętności, więc po drodze też będziemy zdobywać coraz to lepsze oraz różne umiejętności dla każdej z naszych postaci, więc tak jak mówiłem, budowanie naszych bohaterów jest naprawdę ciekawe. Walki, przyznam, bywają wymagające, choć ktoś może powiedzieć, co jest trudnego w grze turowej. Ano to, że chociażby musimy nauczyć się w odpowiednich momentach klikać kontrę lub unik, a dodatkowo rozróżnić, kiedy należy użyć kontry, a kiedy uniku. No i podczas walk z bossami bywają momenty, że jesteśmy na jeden strzał. Ze wstydem też przyznam, że musiałem obniżyć poziom trudności, bo w pewnym momencie nie dałem rady. Prócz walk mamy tu również sporo do zwiedzania i choć lokacje są raczej zamknięte, to mamy jedną główną mapę, po której będziemy mogli się przemieszczać z lokacji do lokacji. Czekają nas podczas podróży oczywiście walki, różnorakie misje, poznawanie różnorakich postaci, odkrywanie historii oraz starych notatek poprzednich ekspedycji i wiele więcej. Trafiają się też różni bossowie, którzy nie są związani z fabułą, ale którzy zagwarantują nam rozrywkę, ale i doświadczenie czy różne nagrody. Ostrzegam jednak, że na początku niektórzy mogą nam szybko spuścić łomot, tak więc polecam walczyć i się wzmacniać, choć ja sam momentami unikałem walk, bo było ich za dużo. To, co niesamowicie mi się spodobało, to aspekty wizualne i audio, czyli grafika, postaci
postacie, mimika, no i muzyka, która jest pierdolonym arcydziełem. Lokacje, postacie, potwory i krajobraz zostały wykonane naprawdę starannie i przyglądanie się temu wszystkiemu potrafi sprawić, że szczęka opada. Każda lokacja, którą zwiedzimy, jest inna, więc za każdym razem podziwiamy coś innego. Postacie wyglądają naprawdę dobrze i detale jak włosy czy mimika twarzy są na wysokim poziomie, choć zauważyłem, że czasem angielski dubbing nie zawsze się zgrywa z ruchem ust. Muzyka w tej grze to ponownie pierdolone arcydzieło. Rzadko kiedy słucham muzyki z gier, ale ta gra mnie ujęła za niesamowitą wokalistkę, język francuski, który tu dominuje w utworach, ich ton, wyczucie w kwestii danego momentu i to, jak pięknie one brzmią. Osobiście polecam odsłuchać chociażby utwór Lumière. Przepiękne dzieło. O historii nie chcę wielce mówić z tego względu, że raz, jest ona dość długa, a dwa, cholernie złożona, więc powiem tyle, że przejście gry dało mi kaca moralnego, a dodatkowo po drodze nieraz miałem różne rozterki czy przemyślenia. Scenarzyści odwalili kawał dobrej roboty, bo historia jest naprawdę niesamowita i wsiąknąłem w nią ogromnie. Oprócz samej historii gry i kwestii malarki, dostaniemy też wątki związane z naszymi postaciami, które również są ciekawe, więc gdy będziemy zmęczeni chwilowo misją główną, to w obozie będziemy mieli okazję, by porozmawiać z naszymi towarzyszami, a ci czasem powiedzą nam naprawdę interesujące rzeczy z ich życia. Czy ten tytuł, który tak chwalę, ma jakieś wady? Osobiście uważam, że jestem troszeczkę zaślepiony tym tytułem i nie dostrzegam wiele wad. Zdarzały mi się błędy, jednakże były one na tyle drobne, że nie utrudniały rozgrywki, a wręcz bywały dość zabawne. Poziom trudności sprawił mi problem w pewnym momencie, ale to wina moich umiejętności, aniżeli minus gry. Jak wspominałem, momentami dialogi angielskie nie zgrywały się z ruchem ust, więc to też by się przydało poprawić. Są to, jak widać, drobne rzeczy na tle arcydzieła, jakie zostało stworzone przez to studio, przez co myślę, że wrócę do tej gry jeszcze nie raz. Dodatkowo, ponoć to nie koniec historii w świecie Clair Obscur, bo jak mówili twórcy, Expedition 33 to podtytuł, więc prawdopodobnie dostaniemy jakąś serię w tym świecie. Ale kiedy ona wyjdzie? Tego nie wiadomo, ale już się nie mogę doczekać. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie ogólnie jest dobrze i choć momentami lekko skakałem i FPS-y, to nie miałem crashy, a błędy zdarzały mi się bardzo rzadko. Kwestia audio to muzyka na moje uszy. Dźwięki otoczenia, ataków czy głosy aktorów są na wysokim poziomie, ale muzyka w tej grze to złoto i to ona niesamowicie podnosi klimat, ale i ocenę. Jeśli chodzi o gameplay, to nie gram zbyt często w tego typu turówki, ale grało mi się niesamowicie przyjemnie, choć posysałem, jeśli chodzi o wyczucie kontr. Naprawdę jestem w tym do dupy, ale nie przeszkadzało mi się to świetnie bawić. Grafika stoi na wysokim poziomie i to w każdym aspekcie, więc podziwiałem tu każdy detal i nie mogłem się nadziwić, jak cudownie to wszystko wygląda. Ta gra to naprawdę smakowity kąsek oraz kawał naprawdę dobrej produkcji. Każdy aspekt w tej grze jest naprawdę starannie zrobiony oraz nie mogłem się nadziwić, że to pierwsza gra tego studia, choć oczywiście jest złożona z ludzi, którzy mają już doświadczenie w branży. Mimo to stworzyli arcydzieło, które będzie ogrywane jeszcze nie raz przeze mnie czy przez innych, a dodatkowo będzie wspominane jeszcze przez rok, przez 2, a może i 20 lat i zapisze się, myślę, w historii jako jedna z najlepszych produkcji, jakie stworzono. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.